dzisiejszym odcinku pokażemy 3 szybkie salonowe zdobienia na walentynki w kolorach czerwonym i czarnym z wykorzystaniem koloru walentynkowego That's Hot. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami Adriana Mariańska, Hejo! stylistka z Centrali. Zrobimy 3 zdobienia walentynkowe I będzie dużo serduszek. i będą szybkie, I no tak nie do końca, nie wszystkie, ale za to ładne. ale za to ładne. Zapraszamy. Zdobienia wykonamy przy użyciu kolorów Vampirella, That's Hot, Matrioszka, Black Ghost, Say Yes oraz żelu Arte Brillante Black Poison. Do wykończenia zdobień użyjemy topu Super Matte oraz Tip Top. Do ombre i zdobień matowych użyjemy proszku akrylowego Fashion Clear. Zdobienia wykonamy pędzlem Master Nail Art 006 oraz sondą. Proszek akrylowy usuniemy przy pomocy miękkiego pędzla Cupcake. Praca w salonie wiąże się z przyjmowaniem bardzo dużej liczby klientek i niektóre z nich będą chciały mieć ozdobione paznokcie, dlatego musimy mieć w zanadrzu coś szybkiego i efektownego, coś prostego w wykonaniu, ale bardzo ładnego dla oka. I właśnie takie będą dzisiejsze zdobienia. Pokrywamy tips transparentną hybrydą Black Ghost. Malujemy jedną warstwę, aby zdobienie, które chcemy wykonać, było półprzeźroczyste. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie Multi-LED. Na cały tips nakładamy cienką warstwę Super Matte. Robimy to po to, aby łatwiej było malować zdobienie na transparentnej powierzchni. Utwardzamy przez 30 sekund. Na szkiełko Nail Art wykładamy kroplę Arte Brillante Black Poison. Pędzlem Nail Art 006 pobieramy kolor z nałożonej kropli, przeciągając włosie wzdłuż szkiełka. Kilka razy na palecie rozmalowujemy linię, w ten sposób odsączamy nadmiar produktu z pędzla. Długimi, pociągłymi ruchami malujemy 2 linie po bokach tipsa. Tworzymy trójkąt. Wyznaczamy w ten sposób dół zdobienia, następnie malujemy brzuszki od góry i tworzymy kształt serca. Linia nie musi być idealnie cienka, może być grubsza. Dzięki temu zdobienie będzie bardziej widoczne. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Lakierem hybrydowym w kolorze Vampirella malujemy pierwszą warstwę koloru. Od góry w dół zdobienia uważamy, by nie najechać na kontury, możemy sobie pomóc cienkim pędzelkiem. Utwardzamy przez 30 sekund. Dokładnie tak samo malujemy drugą warstwę koloru. Najpierw pędzlem z butelki pokrywamy większą część tipsa, następnie poprawiamy detale cieniutkim pędzelkiem. Utwardzamy przez 30 sekund. Nabłyszczamy tip-topem i ponownie utwardzamy. Voilà! Pierwsze zdobienie gotowe. Kolejny tips malujemy kolorem That's Hot. Pokrywamy całą powierzchnię 2 cienkimi warstwami, każdą z nich utwardzamy przez 30 sekund. Na środek tipsa nakładamy kroplę koloru That's Hot i Arte Brillante Black Poison. Przy pomocy gąbki szybkimi ruchami blendujemy kolory. Kierujemy się od lewej do prawej strony i od prawej do lewej, przesuwając milimetr w górę i w dół. Nie utwardzamy. W zależności, które kolory hybryd wybierzemy, czasem się może wydarzyć, że pierwsza warstwa ombre będzie niewidoczna. Niemalże. Taka, wiecie, jest mega cienka. I co wtedy? Wtedy warto jest się poratować Fashion Clearem. To jest proszek akrylowy, który jeżeli posypiemy na całą powierzchnię paznokcia, to sami będziemy zaskoczeni, jak super krycie nagle będzie miała druga warstwa. Zatem jeżeli nie jesteś akrylowa, pamiętaj, że Fashion Clear to jest coś, co się przydaje w salonie do zdobień, właśnie do ombre albo też do wykonania sweterków. Fashion Clear można u nas kupić w 2 pojemnościach, w dużej, ale lepiej na próbę, wiadomo, wziąć małą 4-gramówkę i wtedy sprawdzić, czy faktycznie te triki, które tutaj pokazujemy, Wam też się sprawdzą w Waszej codziennej pracy. Nieutwardzoną warstwę ombre posypujemy pudrem akrylowym Fashion Clear. Rozkładamy go równomiernie po całej powierzchni tipsa. Nadmiar produktu przed utwardzeniem usuwamy poprzez odwrócenie tipsa do dołu. Następnie wkładamy do lampy i utwardzamy przez 30 sekund. Pędzlem Cupcake Brush usuwamy pozostałości proszku. Ponownie nakładamy kroplę koloru That's Hot na środek tipsa i kroplę Arte Brillante. Następnie blendujemy kolory. Dzięki temu trikowi druga warstwa jest już dobrze widoczna. Nie utwardzamy, na drugą warstwę również sypiemy proszek akrylowy. Utwardzamy przez 30 sekund. Usuwamy pozostałości akrylu miękkim pędzelkiem. Przy trzeciej warstwie ombre robimy sam wycisk z gąbki bez dokładania kolorów. Pozwoli nam to na dopigmentowanie uzyskanego ombre i dokładniejsze przejście między kolorami. Utwardzamy przez 30 sekund. Pokrywamy cały tip stopem Super Matte. Dokładnie, pilnujemy linii światła. Tak przy matowym wykończeniu również jest to ważne. Na paletę Nail Art nakładamy kroplę Arte Brillante Black Poison. Zanurzamy w nim sondę, następnie malujemy mniej więcej na środku tipsa
2 kropki koło siebie. Pędzlem Master Nail Art 006 łączymy kropki ze sobą i tworzymy kształt serca. Jest to najprostszy i najszybszy sposób na równe namalowanie małego serca. W ten sam sposób, w różnych rozmiarach i pod różnym kątem malujemy kolejne serca. Pilnujemy kompozycji, by nie było za dużo wolnej przestrzeni między nimi. Dużą kulką sondy malujemy duże serca, mniejszą kulką małe. Nie utwardzamy. Gdy już zdobienie mamy namalowane na całej powierzchni tipsa, posypujemy proszkiem akrylowym Fashion Clear dokładnie z każdej strony. Chcemy, by proszek pokrył całe zdobienie. Nadmiar produktu usuwamy poprzez odwrócenie tipsa do dołu. Utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Cupcake brushem otrzepujemy pozostałości akrylu. Drugie walentynkowe zdobienie gotowe. Jeżeli boicie się zepsuć zdobienie w trakcie jego wykonywania, to pracujcie etapami po aptekarsku, czyli wykonujemy część zdobienia, posypujemy akrylem, utwardzamy, następnie usuwamy resztki akrylu i przechodzimy do kolejnej części zdobienia. Pamiętajcie, że lepiej po aptekarsku niż na szybko i w ostatnim momencie zepsuć coś i jednocześnie zepsuć całe zdobienie i wtedy cała robota od początku. Kolejne zdobienie zaczniemy od szkicu i jest ono trudniejsze, odrobinę trudniejsze niż te pozostałe, ale pokażemy Wam kilka poziomów trudności, żeby można to było sobie dopasować do swoich preferencji. Będziemy wykonywać napis Love alfabetem pisanym i do tego idealnie sprawdzi nam się pędzelek Master Nail Art 006 oraz żel Arte Brillante Black Poison. Jak już sobie wyrysujemy ten napis, to potem dużo łatwiej nam będzie wykonać kolory, wypełnić całego tipsa kolorami. Malujemy pierwszą literę, zaczynając od końca tipsa, jednym pociągnięciem zawijamy pędzel, tworząc łezki. Następnie malujemy serce, które w napisie będzie służyć za literkę O i wykonujemy kolejne litery. Nie muszą być równe i ładnie namalowane, ponieważ pamiętajmy, że jest to szkic. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Kolorem matrioszka pokrywamy tipsa po lewej stronie zdobienia. Większą przestrzeń możemy wypełnić pędzlem z butelki, a przy samym zdobieniu pomagamy sobie pędzlem Master Nail Art 006. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Drugą stronę tipsa malujemy kolorem Vampirella. Tak samo jak poprzednio, na większej przestrzeni malujemy pędzlem z butelki, następnie detale dopracowujemy cieniutkim pędzelkiem 007. Każdy z kolorów malujemy 2 warstwami, utwardzając każdą z nich przez 30 sekund w lampie. Łezki w literze L i E wypełniamy kolorem Say Yes. Środek serca również wypełnimy brokatową hybrydą, tak by pozostał czarny kontur. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Całość pokrywamy topem Supermatte i ponownie utwardzamy przez 30 sekund. Czarnym żelem uwydatniamy napis, powoli i dokładnie prowadząc pędzel po liniach napisu. Utwardzamy w lampie przez 30 sekund. I gotowe! Tak prezentują się szybkie, salonowe zdobienia walentynkowe. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy Wasze klientki lubią mieć zdobione paznokcie, czy może wybierają jednokolorowe. I jak na przykład będzie w takie walentynki, jak obstawiacie? Czy będą prosiły o czerwienie, borda, takie wiecie, jednokolorowe odcienie miłości, czy może właśnie będą chciały mieć zdobienia i wzorki na paznokciach? Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartek o godzinie 17 ze świeżutkim materiałem. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia. Pa!